8 aż metrów wysokości od ziemi, żeby właśnie ta sówka się jakoś nie bała. Musi być od strony takiej bezwiecznej. To pamiętajcie, że taki trocin wiąże azot z ziemi i w tym momencie, zanim on złapie z ziemi i później odda, ale to jest czas, czyli najpierw wam wypali. Opuszczamy na tą? Może być. A nie, już nic, nie? Do góry przede wszystkim nie trzeba. Ale się zdziwiłaś, nie? Myślałeś, że jakiś przystojny księciunia to ja. Nie, myślałam, że ktoś mi bukiet wręczy. Wy co wy tu robicie, Tomusiu? My sprzątamy tutaj po tych króliczkach, które robią kubki wszędzie i natychmiast zjadamy to wszystko, co spane. Ja wam bardzo dziękuję, kurki, kochana, może byście piórka umyły sobie w tych kubkach. To jest świetny pomysł. Zaraz będę się myła tutaj. Tato, ty lepiej wiesz co? Dawaj, bierz. Którym dajemy, bo jakieś ty chciałaś przerzucać. Tak, daj tutaj. A ile tu ich jest? Tu jest mama. To tak dużo Tu nie jest dostanie. taka mama. Połowę dostaniesz. Pokaż tą mamusię właśnie, dorodna, naprawdę ona jest... I ładnie, ona ładnie. jest... Powiem wam, że na początku nie byliśmy tak zadowoleni z Nowozelandów, ale ostatnio nam tak pokazuje, że ładne te dzieciaki, odchowuje, spokojny bardzo jest króliczek. spokojna. Daj jej więcej. Ona to Myślałem. zje, no. Chwalę cię, kurwa, ci żyć A nie chcę skąpi dawać. ci, tato? No właśnie. O. Gruba dupcio. I uciekła. To tu na trawie nie ma tak, żeby Ojej. mogła jeszcze przytyć. Ale jesteś tłuściutka mimo wszystko, kochana. A te szaraczki, widzicie, które tutaj są, to właśnie od tej mamy, od właśnie, tak, od Nowozelanda i ona była właśnie zmieszana już z takim mieszańcem, takim szaraczkiem. One się tutaj wystraszyły, no bo wiadomo, nie są przyzwyczajone do kamery i my wam też, może to taka wskazówka, czy podpowiedź dla was jest, jak macie takie maluchy i łatwiej po prostu będzie wam z nimi kooperować, współpracować, jeżeli przyzwyczaicie ich do swojego dotyku. Więc od czasu do czasu dobrze, jeżeli nie macie takiej dużej ilości jak my, przyjść, pogłaskać, niech one powąchają was, niech się oswoją z wami. No chodźcie! Chodźcie, ekipa! Ekipa Filipa. Ekipa Filipa. Ale się zdziwiłaś, nie? Myślałeś, że jakiś przystojny księciunia to ja. Nie, myślałam, że ktoś mi bukiet wręczyć. Nie. Więc ani jedno, ani drugie. No tak ładnie zasłużyłaś. Aha, jeszcze lepiej. Wiesz, jadę na dziewczynki, wiesz, z łuskiem, wiesz? Aha, ja tam nie wiem, pytam Ale się one ciebie. tu rozgrzebały te kury. Co nie? Tu była ściana pionowa, wiesz? Tak. Tego, tylko wlazły i szukały. I to jest ten wózek, o którym wam wspominaliśmy. Ja widziałam coś podobnego, jak byłam po moje roślinki, po szałwie, jak kupowałam. Kobitki mi zapakowały doniczki do podobnego, tylko metalowego.
Natomiast z tego względu, że my nie mamy tutaj gdzie trzymać takich rzeczy metalowych, żeby to nie zardzewiało, zdecydowaliśmy się na plastikowy i Częściowo plastikowy. Częściowo plastikowo, oczywiście, bo tamte wzmocnienia to są solidne, mocne, gruby metal i powiemy Wam, że rewelacja, rewelacja. Taczka to taczka, ona jest głęboka i ona może do czego innego służyć, na przykład do większej ilości siana, jakbyśmy nie mieli tam przy dziewczynach, przy obórce. Natomiast to do takich rzeczy powiemy Wam, że jesteśmy zachwyceni. Proszę sobie samemu szukać się, nie pytać co to za nie pytajcie nas się, co to za Poczujemy, firma. jakbyśmy reklamowali. Tak, nic nie reklamujemy. My Wam mówimy, jak reklamujemy. My po prostu dzielimy się z Wami, co jest nam przydatne na naszym siedlisku i tak jak Marcin kiedyś wspomniał, żeby właśnie oszczędzać plecy. Dobra, lecimy do odchowalnika. Klaudia. Tak, można im troszeczkę dorzucić, bo one też tutaj... Żebyście wiedzieli, kurnik już jest ładnie zrobiony, już pokazuję. On jest tylko światło zmienię. Tak, to jest dorzucone, nie było stare wymieniane, nie było potrzeby. Dorzucić, aż to cieplutko przyjemnie. Ciepluło. Sucho, pachnąco, taką właśnie świerkiem, czy sosną, czy tam iglakiem. No i wystarczy im na następne. Rzuciłem, one jeszcze widzę nie grzebały, ale dałem im pod spód jęczmień. Pomiędzy warstwę, czy na starą warstwę jęczmień i później dopiero trocinę. I później dam trochę od góry i one wtedy zaczną przekopywać i dojdą do tej dolnej warstwy i jeszcze to wszystko zburdzą. Ale na razie niech zbierają kupi ile wlezie. Mamy 3 kwoki, co wcale nas nie cieszy. To nas nie cieszy. Ale słuchajcie, tak siedzą jest. sobie tam i medytują. Nie chcę medytują właściwie. No tak jest, nie ma co. No tak jest, taka jest natura. Nie walczymy z tym, dużo porad słyszeliśmy, średnio to u nas działa i stwierdziliśmy, że lepiej po prostu nic nie robić. Niech sobie, one w tym czasie, pamiętajcie, one się nie starzeją, jajek nie znoszą, czyli się nie zużywają. Możesz, Klaudia, tu stanąć, bo jeszcze chciałam tego słodka wyczyścić. Dobrze. Proszę wyjść stąd, proszę. Że nic się nie dzieje, ona te swoje jajka zniesie po prostu później. Marcin oczywiście tyłem do Was i on uwielbia rozmawiać plecami z Wami. Tyłem od tego. Tak. Bo tam się najmądrzejsze wydostaje. Przestań. Przestań. Głupi jesteś. Trochę tu, one tu ostatnio jadły, pozostawiały resztki jedzenia. Ja myję te korytka, więc no też tu woda i taka się ciapolinda się zrobiła. Oczywiście to jest izolatorem, więc to wcale nie wysusza, ale wiecie, ten cały azot to wszystko zwiąże i za jakiś rok czasu nawiezie nam ziemię. Im więcej tego, tym dobrze. My już się przestaliśmy przejmować tym, że jest to lekko kwaśne. Podobno w takich ilościach i przy kurach nie ma to żadnego znaczenia. Nasze wylęgi dzisiaj powiem Wam, że trochę nawaliłem i w 17 dniu wyłączyłem obracanie inkubatora. Natomiast podobno tam gdzieś zacząłem po forach szukać, że to nic się nie stanie, jeśli były dobrze przewracane, a były bardzo dobrze przewracane, bo kury chyba powinno się co najmniej 3 razy dziennie przewracać. My mamy co 90 minut, temperatura, wszystko jest idealnie, mamy nadzieję, że się nic nie stanie. No, pogrzały mi się dni, też mam lekkiego stracha. Także one się zaczną kluć. Dzisiaj o 18 powinienem wyłączyć, czyli jutro, pojutrze i pojutrze powinniśmy mieć nowe pisklaki. Jak widzicie, wszystko wyniosłem, tu 8 takich tych wózeczków poszło obstranych kulturalnie na wały i je nawiozło taką ściółką bardzo dobrą, próchniczną i azotową. No i teraz wszystko, widzicie, to jest taka dosyć gruba warstwa. Ja tutaj nigdy na tym nie oszczędzam, ale myślę, że ta warstwa powinna wystarczyć na 2 odchowy, bo one są tutaj tylko 2 tygodnie, powinna starczyć na 2 odchowy. Ewentualnie ja tam jeszcze z Klaudią sobie taki zapas zrobimy, że 2-3 worki będziemy mieli świeżego, to się dosypie, ale powinno wystarczyć, no bo to jest też dla Was taka porada, nie wymieniajcie od razu, jak macie powiedzmy tej wielkości, ileś tam tych pisklaków, bo drewno nie złapie tyle azotu, żeby się przetworzyć i żeby być dobrą ściółką.
myśmy już to wybrali, bo one były chyba po 2 albo 3 razach i po prostu no już wydawało nam się, że jest tyle amoniaku i tyle tego wszystkiego połapane. Nie było mokre, suchutkie, było fajne, ale zapach już zaczął być dominujący amoniaku, więc stwierdziliśmy, że chyba jest czas to zabrać. Zobaczymy, jak to właśnie na tych wałach będzie się spisywać. Dlaczego? Bo jak za wcześnie wybierzecie, to pamiętajcie, że taki trocin wiąże azot z ziemi i w tym momencie, zanim on złapie z ziemi i później odda, ale to jest czas, czyli najpierw wam wypali i z tym trzeba uważać, dlatego one muszą być nasączone odchodami, żeby miały żeby nie ciągnęły z ziemi, a oddawały do ziemi powoli. No, mniej więcej chyba to wszystko właśnie. Do góry. Czekaj. Do dołu. Jeszcze. Dobra, czekaj, do góry trochę. Dobra. Do góry jeszcze. Zobacz, przecież to były razem te dwie deski. Pogoda się przejaśniła, widzicie, jak zaczęliśmy robić, było ciemno, no ale teraz jeszcze jesteśmy w trakcie robienia płotu, natomiast w tym momencie chcemy przenieść tutaj te płyty i miały być na grządki podwyższane. No niestety się nie doczekały one tych grządek, być może właśnie jak znajdą swoje miejsce w tamtym miejscu, ponieważ tutaj tą całą parcelę, jak już Wam wspominaliśmy i widzicie, jak oglądacie, przeznaczamy dla kózek, żeby kózki miały tutaj po prostu nowe pole, bo widzimy, że po prostu mamy braki. Przy takiej ilości, która po prostu teraz jest, wydaje nam się, że musimy mieć tego trochę więcej. I zaprzęgliśmy tutaj sąsiada do pomocy Piotrusia. Marcin zadzwonił i pyta się Piotra, co robisz? Nudzisz się? Chcesz fitness? Leży właśnie, na plecy odchorowuje. Tak, to bo jak na plecy, to najlepiej coś dźwignąć. No, dokładnie, więc Marcin znalazł mu tutaj fitness dzisiaj. O, jest dużo lżej. No. A tak przekładasz. Masz rację, Dobra. No, jak stąd. Te połówki, co niektóre, to nam trochę popękały, ale one też może były źle ustawione. Natomiast te większe płyty jeszcze dają radę, ale są nieziemsko ciężkie i jeszcze dzisiaj przed sekundą padało. No, urwanie było. To jeszcze pomogło chłopakom. Tak sobie myślę, bo tu damy, tu. Potem będzie lżej nam to ściągać, wiesz? Dobra. Bo tu jeszcze wejdą 2 rzędy, nie? Bo chodzi mi o to, że 3, 4,
i 4, dobra, i 2 na samą górę może, dobra, jakoś tam wyjdzie. Wydawałoby się taką prostą rzeczą zrobienie po prostu pastwiska dla kóz. Niestety, no, trzeba najpierw zrobić porządek i człowiek jak jest niezdecydowany, to później jednak płaci podwójnie siłą fizyczną, wysiłkiem za to, że nie przemyślał pewnych spraw. To jest to, co mówimy, że koncepcja zawsze się zmienia. Tak, no i no, u nas się... Często się zmienia. U nas się niestety często zmienia. Myśleliśmy, że zagospodarujemy tu to miejsce troszeczkę inaczej, ale no tak jak wspomniałam, życie nam pokazuje, czego nam potrzeba, co powinniśmy udoskonalić, czego więcej, a czego mniej. Jak stąd, ja bym tak zostawił w ogóle. Przed deszczem udało nam się zrobić tamten narożnik, jak zresztą obserwowaliście, znaczy może nie tyle cały narożnik, co już od niego zaczęliśmy wychodzić. No i tutaj musieliśmy jeden tu słupek odkręcić, żeby Marcin miał przejazd samochodem. Natomiast na wprost nas dokładnie znajduje się tam bramka, którą po prostu szerokość jest taka, żeby traktor mógł się zmieścić. Samochód tędy jechał, natomiast teraz będziemy na skróty przejeżdżać z tym ciężarem, no bo wiadomo, przyczepa jest długa i Marcin chce przodem, nie chce tyłem. Tam wjechaliśmy tyłem i była no akurat na styk odległość po prostu między słupkami. Rób z tego hit! Tak! Ciąg dalszy męczenia kotka za pomocą młotka. Taki żarcik. Taki żarcik przyziemny. Tak. No, wszystkie słupki poustawialiśmy. Jak widzieliście, nic nie widzieliście, bo mało kręciliśmy. No, bo spieszyliśmy się Ale z pogodą. spieszyliśmy się, no mamy mówię, zaległości, fajne rzeczy porobiliśmy. Później pokażemy pewnie, ale już będą jako gotowe. Nie w czasie, kiedy pracowaliśmy nad tym. No i teraz co? Robimy, będziemy drut rozwlekać, czy rozkręcać i montować, tak żeby były 4 linki, czyli 2 druty, uziemienie i linka. No i będzie pastwisko dla tych naszych kozów, mamy nadzieję, nie mamy nadzieję, przepraszam, wpieprzam kawałek trawy. Będzie gotowy, także one sobie tu wejdą i znowuż tamte pole będzie mogło jeszcze sobie odpoczywać, bo my je zawsze zostawiamy na taką jesień, może ewentualnie zimę, żeby tam miały jeszcze dobrze. No te nasze pole, jak widzicie, rośnie ślicznie. Aha, jest włączone. Wyłączone, tak. Ale spójrzcie, na przykład, przepraszam, już przerwę. Tutaj my widzieliśmy na samym początku, jak trawa zaczęła rosnąć, ten właśnie placek był taki przez nas niedosiany, niedosadzony. I zawsze to jest takie charakterystyczne. Pierwszy wychodzi Ernest, on nie wiem co on ma w sobie, jak on tą glebę wiąże, czy nie wiąże, co on daje, ale on jest pierwszą rośliną, która jak macie jakąś ziemię odkrytą i w szczególności glinę, on u nas zawsze pierwszy się pojawia. Podobno ma taką jeszcze właściwość, że te nasiona bardzo długo potrafią w glebie leżeć i czekać na swój moment. Ale na przykład kozy go bardzo lubią, więc my do niego nic nie mamy. Sama łąka wygląda ślicznie, nam się wszystko w niej podoba, oprócz tego, że jeszcze nie kwitnie. My bardzo byśmy chcieli, żeby ona już zakwitła, jest i kończyna, widzimy, i babka, ale chcemy, żeby ona zakwitła, żeby się rozsiała i prawdopodobnie i tak w tym roku nie będziemy, dlatego tą całą część płotu tutaj my zostawiamy, żeby oddzielić, żeby te nasze żarłoki w tym roku jej jeszcze nie jadły, żeby ona się udomowiła. Niestety gorzej będzie tam wyżej, no bo wyżej prawdopodobnie będziemy robić ogrodzenie, tą separatkę dla 2 baranków. No i tam, no nie wiem, no po prostu sobie zjedzą i tyle, i będzie zniszczona. Może nie, na pewno przetrwa.
Klaudia, mistrzyni robienia pętli. Tak mnie oplątała, że ja już po prostu kompletnie nie wiem, gdzie jestem. Pętla za pętlą. Wszystkie zwoje mózgowe miałem wyprostowane, ale jak ją spotkałem, o kurczę. Co jest, słabo cię jeszcze prostuje, jeszcze słabo. Jeszcze, no wiesz, faceta do końca się nigdy nie wyprostuje. Ja będę prosty dopiero 2 dni po śmierci. Chciałeś powiedzieć sztywny. Sztywny właśnie chciałem powiedzieć. Wiesz, dlatego ci mówię, u ciebie z prostowaniem to jeszcze daleka długa droga, ale kręcisz, dziewczyno, kręcisz lody, kręcisz śrubki, super. Uważaj, bo sobie grabisz. Grabię sobie, całe życie sobie grabię, już chyba Śnieżkę sobie ugrabiłem. Krótki odcinek jest ok. Widzicie, jak robicie czasami bez pomyślunku, znaczy bez pomyślunku, zmieniacie plany, to później jest 2 razy więcej roboty, bo teraz mamy takie odcinki małe, które trzeba i drut, i uziemienie, i osobno drut, później znowu lecimy dookoła, a tak to w jednym kawałku poszło duże pole. Mało tego, to wszystko co jest tu wyleci i wiecie, będziemy znowu już mieli małe odcinki, nie wiem czy na zmarnowanie, czy gdzieś to się użyje, no takie, nie jest to tragedia, no przecież nie przesadzajmy, ale my tak nie lubimy. Dla nowych widzów używamy drutu ocynkowanego 2 mm, jest jeszcze jeden 2 mm, ale czym grubszy drut, tym mniejsza oporność. I generalnie staliśmy się wielkimi fanami drutu i jak już powiedzmy będziemy mieli wszystko pokończone, a te nasze linki będą parciały, wymienimy również na drut. Najważniejsze jest oczywiście od samego dołu, dlatego od samego dołu wszędzie zewnętrzne mamy druty. Natomiast będziemy wymieniać na całość. Genialne, są też sztywne, nie poddają się zwierzęciu, które próbuje je podbić. Szczególnie mamy problemy zawsze z maluchami, one nawiewają, i z barankami, tak. No sierść ich jest gruba i są dobrze zaizolowane od uderzenia prądu. Starsze już sobie nie próbują, ale maluchy to my mamy cały czas z nimi cyrki. Szczególnie z takim jeden łaciatym. Belluś, a co ty tak samotnie tutaj? Bo na do nas przyszła. Może byś pomogła kręcić nam, co? Zębami tymi ciągle i opiesz. Koza. Koza. Kocucha. Mamy kozę. Odbiło się. Odbiło się kozie. Odbiło się Belli. To byś zjadł tyle kapusty, co ja, to byś też miał bekawkę. Nie jedz jej ucha. Ale ona mnie też gryzie w uszy. Kto cię tego nauczył, Bella? Kto cię nauczył być gryzienia w uszy? Śmieszne. No bialutka? No umyła się sama jakoś. No. Deszcze były. Chyba tak, swędzi. Dobrze, swędzi. Dobra, wracamy do roboty, co? Tak jest. Dobra. Teraz robimy małą ściemę dla kóz. Ściemę w tym sensie, że Marcin każde drzewko zwykłą linką idzie i dlatego mówimy ściemę. Ej, ale nie mówcie. Ale cicho, zobaczymy, czy się łachudry nie nabiorą. Się nabiorą właśnie. No. Mam nadzieję. Chodźcie! Śmieszne, to naprawdę się słuchają, kurwa. Chodźcie! Be! Be! Chodźcie! Ty, te stado nie takie małe, co? Przecież od jakich małych myśmy ilości zaczynali.
Zobaczcie, jaka dolina, jaki golasek jest ładny. Doli, pokaż się, Doli jest po prawej, Moli po lewej. Moli jeszcze ma troszeczkę do obskubania, ale Doli jest goła. Pokaż się, nasza kochana gwiazdko. No golutka jesteś. Zaraz zacznie padać. Zaraz jak lunie. Jest tak parno. Ale udało nam się zdążyć przed deszczem. Marcin poszedł właśnie zamknąć pole, które będziemy, nie widzicie go, o tam dalej, oszczędzamy te na górze, ponieważ nie odrosło jeszcze tak, jakbyśmy chcieli. No dziewczyny tam były 3 dni. 3 dni tam były, ponieważ musieliśmy właśnie tą parcelę im przygotować. Co chcesz, Martuś? Mam cichą nadzieję, że sowa nie pogardzi tym naszą budką. Jak widzicie, jest całkiem to jest pancerna budka. Czołg mógłby w niej próbować się po niej przejechać i pewnie nic by się nie stało. To czuć po masie. No, wzmocniłem, zrobiłem co mogę. Tu jest oczywiście, będzie jeszcze taki zastrzał, żeby to jeszcze wzmocnić tą stronę. Natomiast ja go zamontuję później, no bo najpierw przykręcę śrubami do drzewa takimi wielkimi, nie wiem, albo tymi do drzewa wkręcę tą deskę. Tutaj jeszcze daszek nie jest założony, bo wkręcę również i przez tą deskę, i przez tą deskę. Tak, żeby jak najmocniej, żeby z 4 takie wkręty weszły, to deska, znaczy budka nie powinna być solidna. No mam nadzieję, że tego, bo jest bardzo ciężka. Przedobrzona chyba, ale miałem takie materiały odpadowe, to przecież nie będę wyrzucał. No wydaje mi się, że poza tym sowa ma dobry słuch, to będzie szczęśliwa, bo nic nie będzie słyszeć na przykład. Czemu takie długie? Bo wiecie, one będą wkręcone w tą w budkę ich. Także potrzebuję coś dłuższego, bo dach jest zrobiony, widzicie, na takiej cienkiej tylko deseczce i blacha. Żeby to już trochę mniej ważyło, bo powiem wam, że sam siebie zaskoczyłem, jak jestem. Przegiąłem równo z tą wagą. Ale jak sowa nie będzie zadowolona, na pewno coś innego tam zamieszka. Ja. No to już wiemy. A to ja sowa.
No chodź, Amberku, idziemy. Chodź na traktor, chodź do pancia. No, dobrze. O. No tak, na traktor. Chodź, chodź. Opla. Poczekaj, traktorzystka przyszła. Chodź, Amberku, chodź. No chodź. Chodź, Amberku, chodź tu. Super, good girl. Super, tylko zadowolona. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. No way, this is real. No, it can't be true. Maybe for someone else, but not for you. Still you pray that it'll stay and hit you harder, don't go away. No widzisz, ta gałąź już przeszkadza. Hit you deeper, running through your veins. One To more może day. pójdę po Jixa. Dobra. You can't keep up, you fall behind. Okej. You lost your aim, can clear your mind. Dobra, będziesz musiała podjeżdżać bardzo powoli. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. Pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst, best thing, well, that's ever happened to you. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. Oh, the worst, best thing that's ever happened to you. Dobra, tak to wygląda z perspektywy drzewa, to chyba dupowato widać. No tutaj jednak przedobrzyłem ze śrubami, ale sobie stwierdziłem, że ona jest bardzo długa. Pomyślałem sobie, że skoro już weszła, to ją zostawię i no będzie jakby coś się miało poluzować z tymi śrubami, chociaż też nie sądzę z tymi, to przepraszam, te wszystkie będą jakby takim z tego, żeby nie spadła ta budka. Tutaj wygląda tak, musiałem nagiąć, no bo drzewa to nie są proste linie. Tutaj macie ten daszek, co mówiłem, że musi 10 cm co najmniej wystawać.
15-centymetrowa dziurka. To jest wzmocnienie tej deski środkowej, ale też przy okazji tutaj one mogą się, widzicie, jakby złapać, bo ja nie za bardzo wiem, jak ląduje sowa. Czy ona tak, wiecie, tu, czy po prostu do samej budki. Tu wyciąłem kilka gałęzi, żeby miały taki przelot. No mam nadzieję, że wejdzie. To nie jest jakaś, wleci, to nie jest jakaś wielka przecież sowa. Jest od strony wschodnio, Klaudia, to jest wschód, jest północny wschód. I tak jest właśnie uważane, że tutaj najmniej wieje. Bo u nas wieje zawsze stamtąd, z zachodu i południa, nie? Tak, a północny wschód powinien być tego, czyli to, co sowa też lubi. No ma jakieś, no, ma to elegancko, ma tu czereśnie, będzie mogła się żywić czereśniami, na przykład na deser, zje jakąś nieświeżą starą mysz, wiecie, będzie jej się bekać z gagą myszową i pomyśli, że a to walnę sobie czereśnie, żeby dzieciom nie chuchać. Na przykład i... No właśnie. tak, no. Ty Dobra. będziesz sobie podjadał czereśnie, jak będziesz tutaj mieszkał w tym domu. Tak jest. Daszek jest blachą obity, ja nie wiem, czy byście widzieli, Klaudia, myśmy kręcili, że dachą go bry... Dobra, na górze daszku jest blacha przykręcona, daszek też jest solidny. No powiem wam, że no może ktoś to by i potrafił lepiej zrobić, ja nie potrafię. Strasznie to było ciężka buda, uważam, że przesadziłem, ale chyba, no tak wiecie, jak na nią tak naciskałem od góry, no przecież ja jestem dużo cięższy niż sowa i nawet z dziećmi, z wszystkimi innymi i z kupą, którą tam zrobi. To o, Klaudia się załamała. Ja zawsze muszę wspomnieć o kupie. Wiesz, że to wykasuje. No i po co? Będzie cenzura. Widzisz? Tylko pamiętaj, że teraz musisz wykasować, bo wyjdzie, że kłamiesz. Dobra, to wykasuję. Dobra, no to zjeżdżamy na dół. Odparaj, kierowca. A kamerę? No tak, trzymam no już teraz. Dobra.